Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na znakomite ciasto z biszkoptu i pysznego, lekkiego kremu z bitą śmietaną. Jest to jedno z moich ulubionych ciast. Jest bardzo smaczne, rozpływa się w ustach. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli już teraz zostawisz mi łapkę w górze. Pamiętaj również o subskrybowaniu kanału. Rozpoczynamy od przygotowania biszkoptu. Przesiewamy 180 g mąki pszennej, 60 g skrobi ziemniaczanej, 8 g proszku do pieczenia i mieszamy. Do dużej miski wbijamy 7 jajek. Zaczynamy je miksować. Po chwili wsypujemy 220 g cukru. Miksujemy na szybkich obrotach przez 10 minut. Następnie zaczynamy wsypywać przesianą mąkę. Mieszamy ręcznie, już nie używamy miksera. Mieszamy delikatnie, ale zdecydowanie ruchem od dołu ku górze. Tak postępujemy do wyczerpania mąki. Ciasto przelewamy do foremki o wymiarach 25 na 32 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 160 stopni przez około 40 minut. Nie otwieramy piekarnika podczas pieczenia. Biszkopt po upieczeniu zostawiamy w piekarniku na około 15 minut z uchylonymi drzwiczkami. Następnie zdejmujemy rant albo wyciągamy ciasto z foremki. Przewracamy na drugą stronę i delikatnie ściągamy papier. I tak zostawiamy ciasto, aż zupełnie wystygnie. Teraz przygotujemy krem. A oto składniki. Do garnka wlewamy 630 g mleka. Wsypujemy cukier waniliowy albo wanilię i skórkę z cytryny, ale tylko tę żółtą część. Mleko podgrzewamy na średnim ogniu. W tym czasie do miski wlewamy 7 żółtek, wsypujemy 130 g cukru i od razu mieszamy. Kiedy cukier się rozpuści, wsypujemy 60 g mąki pszennej. Mieszamy, aby nie było grudek. Kiedy mleko zacznie wrzeć, zalewamy nim żółtka z mąką, wlewamy na 3 razy przez sitko. Teraz wszystko przelewamy do czystego garnka. Stawiamy na średnim ogniu i podgrzewamy wszystko, cały czas mieszając. Mieszamy aż do końca, nie odchodzimy od garnka. W pewnym momencie krem zacznie gęstnieć. Cały czas mieszamy. Gotujemy przez 2 minuty, od kiedy zacznie bulgotać. Cały czas mieszamy. Wyłączamy gaz, krem jest gotowy. Dodajemy 35 g masła i mieszamy tak długo, aż masło się rozpuści. Krem przelewamy od razu do zimnego naczynia. I przykrywamy folią plastikową. Folia powinna dotykać krem. Wystudzony krem wkładamy do lodówki. W tym czasie przygotujemy biszkopt. Nożem odkrawamy skórkę. Ja mój biszkopt upiekłam dzień wcześniej. Z każdej strony biszkoptu odkrawamy pasek o szerokości 3 cm. Z lewej strony 3 cm i z prawej strony 3 cm. Odcinamy skórkę. Ciasto kroimy na cieniutkie paseczki. I kroimy na małą kostkę.
Tak pokrojone ciasto odkładamy na bok. Teraz przekrawamy biszkopt na 2 blaty, wykorzystując długi, ostry nóż. Wyciągamy z lodówki krem i mieszamy go dokładnie. Teraz będziemy ubijać śmietanę. Śmietanę 38% tłuszczu, 500 ml. Śmietanę wyciągamy z lodówki, powinna być bardzo zimna i miksujemy ją również w zimnej misce. Dobrze ubitą śmietanę stopniowo dodajemy do kremu. Pierwszą porcję śmietany mieszamy energicznie, następną śmietanę dobrze ubitą dodajemy porcjami, mieszamy ruchem od dołu ku górze, aby dobrze napowietrzyć krem. Gotowy krem wkładamy do lodówki. Teraz przygotujemy poncz do ciasta. 130 g wody, 130 g cukru, garnek stawiamy na ogniu i gotujemy. Do syropu wlewamy 70 g wody i 15-30 g alkoholu. Według gustu, alkohol według gustu. Alkohol możemy również zastąpić na przykład sokiem z cytryny albo z pomarańczy. Teraz będziemy kompletować ciasto. Dolny blat biszkoptu nawilżamy ponczem za pomocą łyżki albo pędzla. Na biszkopt nakładamy połowę kremu. Na krem kładziemy drugi blat, wyrównujemy. Nawilżamy go ponczem. I nakładamy resztę kremu. Wierzch ciasta posypujemy kawałeczkami biszkoptu, który wcześniej przygotowaliśmy. Ciasto jest gotowe, wkładamy je do lodówki. Następnie kroimy na równe porcje. Tak wygląda gotowe ciasto. Można je również posypać cukrem, pudrem. Tak jak powiedziałam wcześniej, to jest moje ulubione ciasto. Jest mało słodkie, krem jest bardzo smaczny. Ciasto jest przepyszne na każdą okazję. Można je również zamrozić. Bardzo polecam Ci ten przepis. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne przepisy. Ciao, 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 ciao!